Ósma rano, Hongkong, dzień dobry. Witam Was serdecznie, Maciek z tej strony. Krzysiu w końcu na zasłużonych wakacjach, a ja dzisiaj w zastępstwie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale wystąpiłem gościnnie u Krzysia, jak był w Hongkongu. Spotkałem się z Maciejem. Witam. Dostałem powitalnego gołębia. Żyjemy? Był tutaj z 2 tygodnie i byłem jego takim małym przewodnikiem. Tradycyjne hongkońskie śniadanie. Mamy rybę, która smakuje jak podeszwa, kawo, herbatę i jajecznicę. Więc tak się zastanawiałem, gdzie Was tutaj wziąć, przecież Krzysiek, który był przez te 2 tygodnie, to był prawie wszędzie. Dzień w dzień o 6 rano wstawał i nagrywał aż do nocy, więc zrobiłem taki mały research i pojedziemy na taką małą wyspę koło lotniska, na której jest podobno opuszczona wioska. Mieszkam tu już 5 lat, ale do dnia dzisiejszego cały czas szokuje mnie to, że na wszystkich budowach używają bambusa. I ten bambus trzyma się tylko i wyłącznie na takim kawałku plastiku. Zobaczcie tutaj. Więc cała budowa, ci wszyscy biedni ludzie, którzy tam stoją i malują te ściany, stoją na bambusach. I jak jakiś plastik pójdzie, to... Hongkong zimą. Chociaż w sumie najgorsze jest to dzisiaj, że jest takie zanieczyszczenie powietrza, że nic nie widać. Ogólnie 2 mosty, nie wiem czy widzicie ten drugi, jest jeden most tutaj i drugi. Ten most idzie na lotnisko. Wyspa Mawan to taki specyficzny twór. Była to w większości wyspa rybacka wcześniej, przez 200-300 lat. Ale 30 lat temu rząd postanowił zainwestować i zmienić to w taką atrakcję turystyczną. Więc wybudowali mnóstwo osiedli i dużo supermarketów. Ludność była tylko 800 osób, więc teraz to jest około 400 000. Co ciekawe, Chińczycy znani z miłości do plagiatów postanowili wybudować w skali 1:1 Arkę Noego. I przy okazji tych wszystkich nowych inwestycji postanowili wysiedlić wszystkich tubylców z tych wiosek na nowe osiedla. Więc oczywiście to się spotkało z dezaprobatą ludzi lokalnych, ale nie mieli wyjścia, nie mieli wyboru. Dlatego ta wioska, do której idziemy, jest kompletnie opustoszała, bo rząd ludzi wykopał, nie? Teraz ciekawa historia. Jak byłem 2 miesiące temu w Polsce, w Poznaniu, zostałem rozpoznany przez takiego lokalnego żula monopolowego. Ej, ty, ja ciebie widziałem w internecie tym. Więc dziękuję ci za to, Krzysiu. Moje 5 minut sławy. Teraz schodzimy z utartej ścieżki. Co się zaczyna? Najpierw mamy porzucone łódki, a tutaj jest wioska.
Zobaczcie, pełno sterć, śmieci, wszystkiego. Tutaj mamy piękny przykład, tak zwany Dragon Boat. Są to łódki, w których zasiada około 20 osób ze sternikiem i są używane właśnie do turniejów tutaj lokalnych. Hello. Dziwnie, cała wioska pusta. Ani duszy. Aż strach tak samo chodzi tutaj. Ciągle słyszę jakieś głosy. Tylko nie wiem, czy to są ludzie, czy... O Jezus, to nie tutaj. Jest trochę nielegalne. Ale czegoś nie robi na odsłon. Więc mieszkało tutaj takie 800 osób i całe miasteczko jest puste, ani żywej duszy. Tak na oko, nie wiem, z 30 budynków, większość z nich grozi zawaleniem. Trochę dziwnie tak samemu chodzić po takich miejscach. Ciągle jakieś odgłosy gdzieś. Więc nie wiem, czy tutaj dużo ludzi bezdomnych mieszka, czy co? Ach, to wygląda dosyć... Jaka ciekawa sytuacja. Tak pewnie wiedźmi palili na stosie. Jedna z wiedźm próbowała uciec na rowerze. Wszystko puste. To pewnie jakiś sklep był. Ale już go nie ma. Gdzież ta ścieżka prowadzi? O, cudownie. Plac zabaw dla dzieci. Illuminati! Wow. Gdybym ja tą gitarę zobaczył w środku nocy, to chyba dostał zawału. Nieśmieszne. Więc w Azji jest cała kultura karmienia duchów. Więc wszędzie, gdziekolwiek są jakieś małe ołtarze, czy te patyki zapachowe, jak się na to mówi, nie wiem, ludzie zostawiają owoce. Widzicie to? Oni wierzą w to, że jeżeli nakarmią duchy, to duchy im dadzą szczęście. Dlatego każdego poranka o 6 rano mój sąsiad podpala właśnie taki mały znicz zapachowy i cała chata ma piękny zapach. Więc ta wioska jest już tak pusta od takich dobrych 20 lat, ale nadal ludzie tutaj przychodzą, żeby łowić ryby. Nadal. Bo w sumie większość z tych ludzi, którzy zostali stąd wyeksmitowani, to przeniesie się na drugą stronę wyspy.
Już nie mogą tu wrócić, żeby to zamieszkać, ale cały czas wracają pewnie, bo jest dobre miejsce do połowów. Każda osoba, która została stąd wyeksmitowana, dostała dwie opcje. Jedna opcja była taka, żeby dostać 3 nowe mieszkania w nowym budownictwie po drugiej stronie wyspy, albo jeden nowy dom, 3-piętrowy, też po drugiej stronie wyspy. Więc w sumie chyba nie taki zły deal. Dobra, moi drodzy, koniec z tą wioską, bo nie chcę mieć koszmarów w nocy, a śpię po 3-4 godziny, więc każda minuta się liczy. W drodze powrotnej postanowiłem trochę potać dronem, ale niestety został on zaatakowany przez ptaka. I ten cudowny, duży ptak wziął mojego drona i go rozwalił o budynek. Zobaczcie to w kawałkach. No. Więc teraz jedziemy do centrum, do DJI i albo go wymienię, albo go naprawię. A po drodze jeszcze odwiedzimy Karola. Bo wiecie, Karol to jest jeden z najbardziej utalentowanych polskich fryzjerów w Hongkongu. Powiem wam, że Hongkong jest niesamowity, jest pełen energii, dosłownie żyje przez 24 godziny na dobę. W sumie każde miasto żyje przez 24 godziny na dobę, ale Hongkong bardziej. Jestem. Znowu. A to stary, co się zdarzyło u ciebie od momentu, kiedy byłeś we vlogu u Gąciarza? Moje całe życie się zmieniło. Ludzie mnie rozpoznają na ulicy. Jest tutaj Karol, Witam. który mnie zaprosił na strzyżonko. Kilku Polaków było po tym, jak byłem we vlogu. Kilku Polaków się strzegło tutaj. Zauważyło, że byłem i... Czyli na pewno fajnie. Gąciarz potrzebuje jakąś kasę od ciebie, tak. Biznes ci kręci. I ludzie mnie pytali w Polsce, jak byłem. Jaki jest Gąciarz? Jo? Na Gąciarza. Na Gąciarza. Bardzo ładnie. Niestety drona dopiero mogę załatwiać jutro. Muszę tam pojechać o 10 rano i muszę zapłacić 300 zł i mi go wymienia na nowy. Więc dzięki Bogu, bo byłem dosłownie załamany tym wypadkiem. To chyba wszystko. To za szalony dzień. Więc która jest to godzina? Mamy teraz 22. Czyli moi drodzy, 22. Hongkong. Dobranoc.